Hej, gramy dalej w Agatha Christie The ABC Murders. Jak widać, zamordowano trzecią osobę. No i nie mieliśmy możliwości przygotować się do tego morderstwa, ponieważ list od potencjalnego zbrodniarza dotarł do nas z opóźnieniem. Przyjrzyjmy się teraz ofierze. Sir Carmichael's throat was cut. It's a clean incision, a professional murder. I to jest to, co od razu zwraca uwagę, czyli mnóstwo krwi dookoła gardła, poderżnięte gardło. An ABC guide. The murderer's customary signature, covered in blood this time. No bo też leży w takim miejscu, że pewnie krew właśnie z tego poderżniętego gardła tutaj no, po prostu poleciała i stąd jest ona obecna na informatorze. Jeszcze dwa miejsca istotne. Apart from the wound to the throat, the body is untouched. No cuts, no bruises. Jeszcze jedna rzecz. Nie, to jest to samo. The gravel on the path has been sprayed with blood that covers a conical-shaped area, which starts at the body and becomes wider as it moves further from the bush. Wiemy już wszystko. Teraz przyjrzymy się też innym elementom otoczenia. Jab has emptied the victim's pockets and has laid out their contents on this piece of wax cloth. Czyli to jest zawartość kieszeni ofiary. Sprawdźmy, co w nich było. A signet ring, very probably with the Clark family's coat of arms. Herb rodziny Clarków. Czyli pewnie mieli jakieś, czy mają jakieś korzenie szlacheckie. Obracam pod odpowiednim Nothing kątem. appears to be missing from this wallet. Tak, czekając właśnie, no trzeba czekać obracając przedmiotami, aż Poirot wygłosi komentarz na ich temat. An oriental dragon. It's an old piece, much older than the pocket watch on which it was fastened. Orientalny smok i jeszcze coś. Jakieś klucze, z tego co widzę. It is pointless. Nie wiem, skąd wynika ten komentarz, że to nie ma sensu. No, są to klucze. Nie wiem, czy od mieszkania, czy od jakichś istotnych może skrytek, od czegoś, co kryje jakieś tajemnice w sobie. Więc ten komentarz, że to nie ma sensu, jakoś nie bardzo mi pasuje do tej sytuacji. The body is just in front of a bush. One of the only bushes in the surrounding area. This place is very calming. Malownicza skała, dzikie kwiaty i coś jeszcze. The site is exceptional. It is easy to imagine that Sir Carmichael used to enjoy stopping here every evening. Czyli po prostu możliwe jest to, że zatrzymał się tutaj, podziwiał okolice, a ktoś w tym czasie poderżnął mu gardło, zachodząc go od tyłu. No dobra, chyba wszystko, co można było tutaj znaleźć, już znaleźliśmy. I'm not going to leave now. I still have some clues to find. A jednak, jak widać, coś przeoczyliśmy. Co to takiego? The vegetation behind the bush has been trampled.
Let us now try and get our brain cells to work. No tak, prawie pominąłem zdeptaną trawę, ale jak widać gra nas pilnuje. Jeśli czegoś nie zrobimy, nie pozwoli nam wyjść z lokacji. Także no to jest kolejny dowód na to, że prowadzi ona nieco za rączkę. No dobrze, jak ułożone było ciało Sir Carmichaela w chwili morderstwa? Widoczna jest rana z wyraźnymi brzegami. Obszar nasiąknięty krwią ma kształt trójkąta, którego podstawa znajduje się w dalszej odległości od krzaka niż wierzchołek. To na pewno. Ciało było jeszcze ciepłe, to nieistotne. To, że miało na palcu sygnet, też nieistotne, więc pozostałe dwie możliwości będą pasować, czyli że ciało zostało znalezione przed jedynym krzakiem w okolicy i że widoczna jest rana z wyraźnymi brzegami. Sir Carmichael had his back to the bush when the killer cut his throat from behind. A fatal blow that sprayed blood over a range of more than 1 meter. Let us now try and get our brain cells to work. Czy Sir Carmichael widział mordercę? Jeśli podziwiał te piękne widoki, to raczej nie, bo wysunąłem takie przypuszczenie, że morderca zaszedł go od tyłu. Ofiara była zwrócona plecami w kierunku krzaka. Otóż to. Na ciele ofiary widoczna jest tylko jedna rana, to też może być istotne, bo gdyby było więcej ran, to by mogło znaczyć, że szarpał się, że walczył. Natomiast jedna rana sprzyja właśnie temu, że takiemu przypuszczeniu, że morderca zaszedł go od tyłu i poderżnął mu gardło. Nawet ofiara nie miała czasu zareagować. Ciało było jeszcze ciepłe, nieistotne. Miał na palcu sygnet, nieistotne. Zdeptana trawa za krzakiem. To będzie to. Zmarł nie wiedząc, kto go zaatakował. Have you finished, Poirot? Chief Inspector, many questions remain unanswered, but I am certain of one thing. Zabójca jest oportunistą? Niby dlaczego? Nie widzę żadnego oportunizmu wielkiego w jego działaniu. Morderstwo zostało dokładnie zaplanowane. The killer has prepared his crime very carefully. Quite right. He must have known Sir Carmichael's movements well to plan such an attack. Teraz motywem przestępstwa może być kradzież. Morderstwo było bardzo brutalne. Nie, kradzież nie, bo widzieliśmy, że portfel był pełen pieniędzy. Morderstwo było natomiast brutalne, to jest istotnie prawda. The murderer struck with terrible savagery. Yes, blood flowed. It's the first time he's attacked a man. He armed himself accordingly. Have you spoken to the victim's family, Chief Inspector? I've spoken to the brother, Franklin Clark. I didn't get much out of him. He's yours. I must get the body removed. Może krwi to chyba przesada, no ale tak potrafi trysnąć krew z poderżniętego gardła. To be honest, this inspector seems rather obtuse. I'm counting on your friend Poirot to catch my brother's murderer. Ah, here he is now. Please, Mr. Poirot. Mr. Poirot, this is my brother's secretary, Miss Thora Gray. Pleased to meet you, Mr. Poirot. Would you like some tea? No, thank you, mademoiselle. I find it hard to digest. Teraz przyjrzymy się poszczególnym osobom, ale zanim to zrobimy, chciałem powiedzieć o tej uwadze Sir Clarka, brata zamordowanego, że ten inspektor wydaje się taki trochę, no nie wiem, czy niegodny zaufania, czy nie sprawia wrażenia dobrego śledczego. Otóż po tej wypowiedzi możemy sądzić, że chodzi o Japa, natomiast w książce istotnie miał wątpliwości odnośnie kompetencji śledczego brat zamordowanego, ale chodziło o innego inspektora, nie o Japa, bo tutaj, jak mówiłem już parę razy, śledztwo prowadziła większa grupa policjantów. Przyjrzymy się najpierw Hastingsowi, czemu nie? Hastings does not like very hot tea. He's going to blow on his cup for a good while before drinking.
Hastings jest uroczą osobą. Everybody is absorbed in their cup of tea. Let us take advantage of the opportunity to observe them discreetly. Na pierwszy ogień panna Grey? There is something elegant about her. Stara broszka. Dobrze skrojona i bardzo klasyczna bluzka. Istotnie wygląda na elegancką osobę. She has good taste, except perhaps in her choice of jewelry. Please excuse me, I have to take care of Lady Clark. No i został nam jeszcze pan Clark. It is a once-in-a-lifetime opportunity to question him. Ale... It is a once... Czyli być może trzeba było to zrobić w innej kolejności, czyli najpierw Clarka, później pannę Grey. My brother's wife is gravely ill. You will probably want to question her, but I fear that it won't be possible today. Czy mamy go oskarżyć o utrudnienie przesłuchania Lady Clark? Czy mamy nalegać? Może okażemy zrozumienie tym razem. Of course, I understand. Someone set a trap for your brother. Who was familiar with his habits? Everybody knew he took his evening walk at 8:30, and that he always followed the same path. Czy zapytamy, czy mieszkańcy wsi wiedzieli? Czy może poinformujemy, że Tora jest podejrzaną, albo właśnie Franklin? Zapytamy o mieszkańców wsi. And did people of the village know Sir Carmichael's habits? I don't know. It's possible. What were you doing last night? After dinner, I went to my bedroom. At 11 in the evening, the telephone rang. It was the police. I went to look for my brother. Bo od razu wskazanie podejrzanego w osobie właśnie Franklina, dobrze mówię? Chyba tak. Bądź Tory byłoby dość nierozsądne, tym bardziej, że jeszcze nie zaczęliśmy badać sprawy, jeszcze nie wiemy nic o tych osobach, więc z jakiego powodu mielibyśmy je oskarżać? Zapytamy, czy noc była wyjątkowo ciemna? Was it a dark night? It was a new moon. I took a lantern. So it was you who found the body. Yes, along with the gardener. Have you seen any strangers around the house recently? No. As far as I know, nobody has been near the house. Miss Clark. Oh, Lady Clark must have fallen from her chair. I have to help Miss Grey get her up. Hastings, while our host is gone, let's examine the drawing room. But, Poirot, a gentleman shouldn't... I take full responsibility. All you have to do is to leave the drawing room door ajar and let me know if anyone is coming. No i teraz musimy się przyjrzeć wszystkiemu, co tutaj widzimy dookoła. Musimy po prostu eksplorować ten salon. There are some very valuable objects here. Cenne eksponaty. Traditional Chinese map. Facsimile. South is on the top of the map. Wygląda to tak, jakby tę rodzinę inspirowała kultura chińska. Compass, point to the south. Bronze and magnetite, Han Dynasty, circa 210 BC, purchased in Hong Kong 1935. Dynastia Han. Czyli na pewno w jakiś sposób kultura, czy chińska, czy w ogóle azjatycka ich musiała interesować. Zerknijmy jeszcze na stół.
It is an emperor. His place at the center of the table is probably symbolic. Aż 7 rzeczy do zauważenia. A tiger. Tygrys. A turtle. Żółw. A dragon. Smok. A crane. I żuraw. Zapamiętajmy rozmieszczenie tych talerzy w stosunku, czy ich położenie w stosunku do tego smoka, czy to jest smok? It is an Tak. emperor. His place at the center of the table is probably symbolic. Niech będzie cesarz, czyli rozmieszczenie tych talerzy w stosunku do położenia cesarza na środku. Dragon, dragon, dragon. Sir Carmichael showed himself to be very consistent in his collection's theme. Comside's private collection, purchases since 1920. The catalogue for Sir Carmichael Clark's collection. No, na pewno ta kolekcja była bogata. Wszystko już tutaj zobaczyliśmy, co mieliśmy zobaczyć. Na balkon jeszcze są chyba drzwi balkonowe, nie wiem. Nie możemy chyba wyjść. I'm not going to leave now. Czy po prostu tędy można też opuścić to mieszkanie? Nieważne. W każdym razie jeszcze jest to poza naszym zasięgiem. Sir Carmichael's collection could rival that of a major museum. Dużego może nie, ale rzeczywiście wygląda imponująco. The interior is richly decorated. Wyszywany jedwabny gobelin, ceramiczna statuetka i Dragon, dragon, dragon. Sir Carmichael showed himself to be very consistent in his collection's theme. natomiast Poirot wykazał się konsekwencją w treści swojej przemowy. Powiedział dokładnie to samo, co niedawno, patrząc na stół. To już chyba wszystko widzieliśmy. O, jeszcze jest to miejsce. It's locked. Zamknięte. Jak widzimy na razie, co dziwne, w porównaniu przynajmniej z tym, co do tej pory mieliśmy, czy w odniesieniu do tego, nie możemy nawet próbować otworzyć, czy zgłębić tajników tego mechanizmu. Ale jest już analiza. Czyli mamy kolejny mechanizm, którego z kolei tajniki możemy zgłębić. It is blocked. Mechanizm jest zablokowany, pewnie będziemy musieli go jakoś odblokować. No i co tutaj jeszcze mamy? Nie możemy za bardzo tym kręcić, może to i lepiej. Ale jest tu jakaś maszyna wyglądająca intrygująco i jest księga. The cardinal points. This book could maybe help me. Each cardinal point is associated with one animal and one color. In the middle sits the imperial dragon, and out of respect, all the others are turned towards him. Czyli tak, na środku jest ten cesarz, ten cesarski smok, który był również obecny na środku stołu, a dookoła niego były umieszczone talerze z wizerunkami zwierząt. Tutaj widzimy, że każdemu kierunkowi, każdej stronie odpowiada też określony kolor. Na górze czerwień, na dole czerń, po prawej biel. Turtle, the dragon, the crane, and the tiger. I think I've already seen this motif somewhere. I jeszcze raz zerknę. Na górze czerwień, na dole czerń. Dobra. Na górze czerwień. Tutaj można będzie zmieniać położenie poszczególnych talerzy.
Nie, to inaczej trzeba zrobić. Tutaj czerwień. Dobra. Na górze czerwień. Jest... muszą być 2 krążki czerwone. Nie tylko ten dolny, który jest obecnie, ale i górny. Na dole miała być czerń. Dobra. O, na górze czerwień już jest. Po lewej jest niebieski kolor. Zaraz sprawdzę, czy to jest już tak, jak powinno być. Tak, jeszcze po prawej biały, a na dole czarny. No, udało się ustawić kolory. Tak, jak być one powinny. No i teraz te talerze z poszczególnymi zwierzętami, czy stworami. Bo smoka trudno mi nazwać zwierzęciem. No, ale nieważne. Tak... U dołu smoka, u dołu cesarza był żółw. Tylko teraz w ten sposób się zmienia położenia talerzy. U dołu żółw. The position of each motif is correct, but they are not turned the same way as on the table. Tak, kropki muszą być skierowane do środka. Na każdym z talerzy. A tak było też na talerzach leżących na stole. One były tak właśnie zwrócone. I think I heard a bang. Could it be this cupboard? This is interesting. These daggers are only ceremonial weapons. I do not think that the crime weapon is here. Ale zwróćmy uwagę, że są 4 noże, a miejsc na nie jest 5. Czyli brakuje jednego noża. Ernest Logan, MD, Brighton Cancer Institute, 201 Dusk Road, Brighton, Sussex. To Sir Carmichael Clark, MD, Comside Churton, Devon. Brighton, 1935, January the 5th. As a man of science, I owe it to you to be completely frank. Lady Clark, your wife is suffering from a generalized terminal cancer. I confess I didn't suspect anything like that during the first exams. But with the test results I have received today, there is unfortunately no place for doubt. I estimate that Lady Clark's life expectancy is no more than 1 year. Hospitalization would not help in her case, so I advise you to keep her at home and provide her with as much morphine as required to ease her last moments. Yours sincerely, Ernest Logan. Czyli pani Clark jest śmiertelnie chora. Here's Miss Grey. Sorry to keep you waiting. Lady Clark's condition requires regular care. I believe you want to ask me a few questions. Indeed, mademoiselle. This porcelain is remarkable. Is it old? It's about 3 centuries old, I believe. Wait, let me find the reference. O, zyskaliśmy aż 10 punktowego. I teraz przesłuchamy Torę, czy najpierw jeszcze zerkniemy na nią? Zerkniemy. She appears to be very flustered. Błyszczące oczy. Częściowo wytarta szminka, czego ja nie widzę. She is unable to hide her emotion, and her makeup has been disturbed. I think that this young woman has just been kissed. Here? Teapot with black dragon, Gangxi period, end of the 17th century. It is a rare piece with unusual colours. You have a good knowledge of art history. Acquired while working with Sir Carmichael. I used to help him manage his collection.
and choose his new acquisitions. Zapytamy, czy... Albo nie, zapytamy o jej relację z pracodawcą po prostu. Did you have a good relationship with your employer? He treated me well, and I am sorry for his death. Have you seen any strangers hanging around in the past few days? No. Nobody has been near Cumside. Zapytamy, gdzie była w chwili popełnienia zbrodni. What were you doing yesterday evening at the time of the murder? I was sleeping. I was woken by the telephone at 11. I heard Franklin Clark speaking with the gardener. They left with some lanterns and they found the body. Zapytamy, co sądzi o Franklinie. What are your feelings about Franklin Clark? What an odd question. Of course I think he's a good man. He's energetic, nice, very sociable. Miss Gray, if I may be so bold, please do not take offence. My friend has rather unusual methods, but all he wants is to find the murderer. Yes, I understand. I must rest. Please excuse me. Earlier, you asked me to watch the living room door for you. I don't wish to be indiscreet, but sometimes a gentleman stumbles upon a secret without intending to. That is sometimes the case. And I saw Franklin Clark kissing Miss Gray at the foot of the stairs. Do you think this is a common occurrence? No, I saw emotion, intensity. I think it was their first kiss. Well done, mon ami. Well spotted. However, I don't think I completely understand this business. Why did Sir Carmichael not defend himself? He appeared to have been active and strong. The murderer did not give him a chance. Let us try and reconstruct the scene. Rekonstrukcja. Sir Clark is taking his customary walk. Our killer is hiding behind a bush. Niech pan Carmichael idzie dalej, my poczekamy. Morderca poczeka. The old man walks quietly along the gravel path. No i teraz będzie podziwiał okolice, bo jest tu bardzo pięknie. Then he turns towards the sea to gaze at it. Zaatakujmy od prawej. The killer leaves his hiding place on the right-hand side. He approaches silently over the grass. No a teraz poderżniemy panu Carmichaelowi gardło. Then he throws himself on his prey and cuts the poor man's throat. He then lays down the ABC before leaving. Everything appears to match the crime scene, mon cher Hastings. That is exactly what happened. Oh, just a minute. I'm getting dressed. Mr. Kirst, have you recently returned from Churston? Yes. Indeed I have. Have you seen the papers? And to think that you might have rubbed shoulders with the killer. Imagine that. Mr. Kirst, are you all right? You don't seem well. My apologies. My throat is burning and my head feels heavy. It's ever since the war, you know. Since my injury, my head has never been the same. Poirot, it's a pleasure to be with you again after all these years.
I looked for a gift to thank you, and I found this propelling pencil. An authentic collector's item. You spoil me, mon ami. And you more so by sharing investigations. Do not underestimate the help you are to me, Hastings. Intellect is not everything. There is also goodwill, and you are not short of that. Later, I will ask you to help me tidy up the room and bring some chairs. Our guest will be here soon. Ah, is Thora Grey coming? Naturally. She is a fascinating young woman, n'est-ce pas? Oh, come on, Poirot. I'm a married man. Miss Grey has already been courted by Franklin Clark. Poirot, our guests will be here soon. We must prepare ourselves. I should take advantage of the silence to examine them. I za chwilę przyjrzymy się gościom. Udało nam się tymczasem zdobyć przedmiot, który można zmodyfikować. Aby go użyć, musimy wybrać go w schowku i kliknąć ikonę, która jest dostępna jedynie w sytuacji, gdy modyfikacja jest możliwa. W tym momencie myślałem, że będzie jakaś dodatkowa zagadka, dodatkowa trudność. Tymczasem nie. W naszym ekwipunku pojawiła się niemal automatycznie sprężyna, no i to wszystko. Nie musimy już nic więcej robić. Tymczasem chciałem jeszcze powiedzieć parę słów o tym, co się zdarzyło. Mianowicie, po pierwsze, Franklin Clark pocałował Thorę Grey, czego nie przypominam sobie, żeby było to w książce w tym momencie fabuły. Chyba nic takiego nie miało miejsca, więc tutaj autorzy gry sobie tę sytuację wymyślili. No i kolejna sprawa to Aleksander Bonaparte Cast i informator ABC. Zwróćcie uwagę na inicjały Aleksandra. ABC właśnie. Poza tym miał on tam zakrwawioną część ubrania, o ile pamiętam, czy nóż. Nieuważnie oglądałem animację, przepraszam, najwidoczniej. W każdym razie on częściej się pojawiał w książce. No i też wygląda na to, że jest mordercą. Tak samo jak na to wskazywały te fragmenty w książce. I mówiłem na wstępie, że jest kilka rozdziałów, w których narratorem nie jest Hastings. I to są właśnie te rozdziały, w których opisywany jest Aleksander Bonaparte Cast. No dobrze, a teraz już możemy się przyjrzeć każdej z osób. A to jeszcze za wcześnie. To jest taki błąd gry, bo nie powinna być ta ikona podświetlona, jeśli nie można jej użyć. I ought to concentrate on my guests. Dokładnie. Trzeba było kliknąć na Hastingsie najpierw. Franklin Clark always seems at ease, regardless of where he is. Something that's unique to people who travel. Obyty. Był już wszędzie, niemal żadne miejsce nie robi na nim wrażenia. Za to na panie Fraserze wydaje się, że obecna sytuacja robi olbrzymie wrażenie. Wydaje się przygaszony. Donald is always on edge. Podkrążone oczy. Rana po goleniu i... Donald Fraser is very nervous at the moment, even if he is trying hard to control himself. Nie wiem, czy autorzy wiedzą, jak wyglądają zaciśnięte pięści, bo spójrzcie na tę dłoń. Czy ona jest zaciśnięta w pięść? Nie. No ale widocznie... Nie wiem... Poirot zauważył coś innego niż ja. She appears to have taken more care with her appearance than the last time. Istotnie wygląda zjawiskowo. Wzrok ma skierowany na Donalda, co może wiele wyjaśniać. Ma naszyjnik. I co jeszcze?
She's looking at Mr. Fraser out of the corner of her eye. Did she make herself beautiful for him? No tak, to mogłoby czynić z nią podejrzaną, ale tylko drugiego morderstwa. Natomiast, no, raczej wydaje się, że nie ma innej opcji. Morderca jest jeden. Sometimes I love a brunette, sometimes I love a blonde. That's what the song says. No a rudej czy szatynki nie? No to trochę taka ujma te słowa piosenki akurat dla tej pani. The song says, sometimes I love a blonde who comes from Eden by way of Sweden. But I am not sure that this blonde is an angel. Ale na Szwedkę może nawet wygląda. I wish to thank you all for coming. I wanted to bring everyone close to the victims here in order to unmask the murderer. Get to the point, Mr. Poirot. What do you want from us? Mamy zapytać Megan o powód tego spotkania. Otóż tutaj też to nie zostało tak przedstawione jak w książce, bowiem to miała być grupa, której narady miały zaowocować wykryciem mordercy i może miały zapobiec kolejnym morderstwom, a pomysłodawcą zebrania się w takim gronie, utworzenia takiej grupy był Sir Franklin Clark. No ale o tym w grze już nic nie powiedziano. Zapytamy Megan o powód tego spotkania. You are an intelligent woman, Mademoiselle Barnard, and I'm sure that you have already understood my intentions. You think that if we put our heads together, we might come up with something new? I am convinced of it. What I ask is that you search your memories. The murderer must have left some trace. Yes, he must have prepared his crimes very carefully. Tout à fait. He did not get to Bexhill at midnight in order to strangle a young girl whose name by chance starts with P. Must we go into that? Poprosimy, aby Donald wziął się w garść. Albo przyznamy, że temat rozmowy wzbudza poczucie dyskomfortu. No, of course. Not if it makes you uncomfortable. Come on, Mr. Poirot. I imagine we all feel terribly uncomfortable about these murders. It's true. We've to catch the killer, not be spared the gory details. Mr. Fraser, please get a grip on yourself. Well, I want to help you, but I don't remember anything else. Nothing I haven't already said. And you, Mademoiselle Barnard, did your sister say if she was seeing another man? She never would have told me. Zapytamy Megan, dlaczego Betty nic nie powiedziała. Why would she hide the fact from you? Betty knew I didn't approve of her behavior. Her flirting was spoiling any chance she might have had. Tell me, mademoiselle, what did you talk about with your sister? Silly things. Her new dress. She wanted a pair of black stockings to go with it. Mother bought her a brand new pair. The day it happened, she was crying. And to think that Betty never even wore them. Poor Mummy. Your sister used to sing, I believe. Did she ever perform in public? She dreamt about it, but she had a very bad cough. It troubled her greatly. She had to cancel auditions and miss lots of opportunities. A pity. Yes, she sang well, but that doesn't tell us much about the murderer. Qui sait? In any case, we now have enough information to draw up a relatively precise psychological profile. Let us now try and get our brain cells to work. Czy morderca jest inteligentny? Tutaj już metodą prób i błędów nawet moglibyśmy łatwo się tego dowiedzieć. Działa metodycznie. To mogłoby być to. Nie, że jest wspaniałomyślny, to nie. Uwiódł, to nie. To, że uwiódł, no może i być cechą pewnego rodzaju inteligencji, która sprawia, że łatwo mu jest jednak działać na kobiety, ale chyba nie. Chyba nie o to chodzi. Rozkład pociągów osobowych, nie.
opanował je do perfekcji. Czy jest pewny siebie? Tak, dość śmiały występek, bo zamordował człowieka, gdy ulice tętnią życiem, czyli musi być śmiały i pewny siebie. Czy jest uwodzicielem? Tak, uwiódł Betty, zaprowadził na plażę i ją tam udusił. Jest uwodzicielem zatem. Czy lubi pociągi? Lubi pociągi. Czy jest impulsywny? Działa metodycznie i precyzyjnie przygotowuje zbrodnie i nigdy nie zapomni o najmniejszych szczegółach. To znaczy, że jest wyrachowany. Otóż to. Czy jest szczodry? Tak, bo chce mieć pewność, że to on zostanie oskarżony i że nikomu innemu nie przypiszą jego zbrodni, czyli może w jego odczuciu jego zasług. So, ladies and gentlemen, we can now surmise without too much risk of error that our adversary is calculative, sure of himself, a seducer of outstanding intelligence, that he has plenty of self-control, and that he likes railways. It's a good start. Other meetings may be necessary. I hope that you will be able to come back again. Well, it's just that... Podkreślmy, że nie ma pieniędzy na pociąg. You do not have the money to pay for the train, is that it? It's normal that people helping with this inquiry should be reimbursed. Starting with you, Miss Drower. Please allow me to pay for your train tickets. Oh, sir, I cannot accept. But you must. Mademoiselle, I may not be rich, but my brother left a fortune which will be mine. Mr. Clark, that's very generous of you. Well, someone has to foot the bill. Mr. Poirot, would it be possible for you to come back to Devon? Lady Clark has expressed a wish to see you. We'll adjust her medicine so she'll not be too drowsy. But of course, I shall come the day after tomorrow if it is convenient. Thank you all for coming. We will meet again soon. The meeting was most fruitful. Really? Hastings, I believe now we have everything we need to find a common point between the victims. Now it is time for us to use our grey matter. Tak, szukamy grey matter, Try and get our brain cells to work. czyli naszych szarych komórek, czy użyjmy naszych szarych komórek. Co ofiary mają ze sobą wspólnego? Ciało było jeszcze ciepłe. No, być może ciała wszystkich były jeszcze ciepłe, kiedy je znaleźliśmy, chociaż chyba nie do końca. Poza Donaldem Betty spotykała się z innymi, to jest tylko o jednej ofierze. To też o jednej ofierze. Nazwisko pierwszej ofiary brzmiało Asher. No, mogłoby to być czymś wspólnym, czyli o tym... Mogłoby to być istotne, jeśli cechą wspólną byłyby pierwsze litery nazwisk ofiar. Pani Asher przyjmowała lek na kaszel, miała brutalnego męża, Donald był brutalnym mężczyzną, Betty miała problem z głosem, a Carmichael Clark był znanym lekarzem na emeryturze. Tak, był znanym lekarzem na emeryturze. Nie, to nie to. Pani Asher przyjmowała lek na kaszel, natomiast... Gdzie jest to trzecie? Nie mogę znaleźć. Betty miała problem z głosem. Wszystkie ofiary miały do czynienia z chorobami gardła. The first two victims suffered from bad throat, and that was precisely the specialty of the third victim, Dr. Clark. We have a lead. It would pay to take a closer look at the medical records of Dr. Clark's patients. We'll do so during our next visit to Churston. I will do it myself, mon ami. You must remain in London just in case ABC sends us another letter. Very well, as you wish. Thank you for coming, Mr. Poirot. Lady Clark is waiting for you in her bedroom on the first floor. Please excuse me, I cannot stay for the interview.
I've to take Miss Gray to the station to see our lawyer in Torquay. Zapytamy, czy Tora wyjeżdża na urlop, czy rezygnuje z pracy, czy wyjeżdża na urlop, niech będzie. Are you going on holiday, mademoiselle? Not exactly, Mr. Poirot. Miss Gray very kindly stayed with me to settle my brother's affairs, but naturally she prefers to find a position in London. Ah, très bien. I'll be absent all morning, Mr. Poirot, but the nurse is coming soon. She's to ensure that the dose of medicine doesn't make our patient drowsy. Thank you, Mr. Clark. Have a nice trip, mademoiselle. No i będziemy mogli sobie tutaj pochodzić. W kolejnym odcinku już zaznaczam. Ale chciałem jeszcze poruszyć jeden temat, bo mieliśmy do czynienia z niezwykle istotną sprawą, z istotnym odkryciem, ponieważ po raz pierwszy teraz znaleźliśmy związek pomiędzy wszystkimi ofiarami. Otóż dwie pierwsze ofiary były chore czy na gardło, czy na jakieś problemy związane z sprawami czy oddechowymi, czy generalnie właśnie gardła krtani. Natomiast trzecia ofiara, dr Carmichael Clark, przepraszam, on specjalizował się właśnie w takiej medycynie. Czyli dwie pierwsze ofiary, bo były to kobiety, mogły być pacjentkami właśnie trzeciej ofiary. A najciekawsze w tym wszystkim jest to, że ten wątek, który ma niebagatelne znaczenie, jego chyba nie było w książce. Niczego takiego sobie nie przypominam. Także dość istotnie jednak w tym momencie zmieniono fabułę. Jeśli się mylę, to proszę mnie tutaj poprawić. W każdym razie, czytałem książkę niedawno i niczego takiego sobie nie przypominam. No dobrze, ale czy rzeczywiście ten trop będzie istotny, przekonamy się zapewne w kolejnym odcinku. Tymczasem na tę chwilę to już wszystko. Do usłyszenia. Pa, pa.